Witajcie telewidzowie z przepięknej wyspy Boracay, aczkolwiek dzisiaj bardzo pochmurnej. My byliśmy na tej wyspie jakieś 1,5 roku temu? Ponad 2 lata, Marcin. Ponad 2 2. lata. No to ładnie minęło i chcemy sprawdzić, jakie są ceny. Wam też pokażemy, bo ci, którzy chcą przyjechać, pewnie się tym interesują. A jesteśmy od razu przy naszym wyjściu na plażę i sprawdzimy, jak ceny wyglądają z wycieczkami. Co nas interesuje teraz, no to Island Hopping. 900 batów, co ja gadam, 900 peso to kosztuje. A tutaj Wam pokażę resztę aktywności, więc jak będziecie chcieli, to sobie zatrzymacie i porównacie sobie te ceny. Idzie huragan i pani powiedziała, że co jest dzisiaj dostępne tylko i w najbliższych dniach to będzie to Island Land Tour, czyli tutaj jedziecie takim sobie samochodzikiem i zwiedzacie różne plaże. Czyli wszystko to, co na ziemi tutaj można zrobić, ale to też nie ma dużo opcji. Tak, a jeszcze można pod wodą zrobić, to też jeszcze jest dozwolone na tę chwilę. I tak samo tutaj pojechanie na drugą wyspę i nie wiem, tutaj było jakieś takie różne aktywności, więc było przejechanie się tym quadem, kajaking, Jakaś kąpiel w ciepłym czymś. czymś tak i skakanie z jakiegoś klifu. Także no te 3 opcje, a reszta no niestety na ten moment odwołane. Tak, to wszystko patrzcie, te wszystkie fajne rzeczy, które można zwiedzać, wszystko co tutaj pływało, no dzisiaj i jutro prawdopodobnie nie będzie pływać. Same problemy teraz będziemy mieć przez te 2 dni, jeżeli właśnie chcemy coś zrobić. No i dowiedzieliśmy się, że te nurkowanie, które chcieliśmy sobie zarezerwować, 1500 peso to kosztuje, to jest wejście tylko z wody. Łódki nie wypływają, wszystkie mają zakaz. A normalnie kosztuje nurkowanie 1800 peso, no i nie ma jakby, tak jak w Tajlandii jest porobione jakieś pakiety, że 2 nurkowania i na przykład więcej, no to jest cena jakby niższa, no to tutaj tego nie ma za każde i jedno nurkowanie, jedno wypłynięcie w wodę, to jest jedno nurkowanie, później powrót i znowu tak wiecie, w tej weftę bez żadnych zniżek. Mijamy pierwszą restaurację i taki zestaw tutaj 280 peso. 300 jakaś kanapka, 150, tutaj widzę jakiś chicken shawarma, 120, pewnie niewielka. Przez to, że tajfun idzie, mamy słabą pogodę. Sporo chmur, sprawdzałem na takim radarze, no to za jakąś godzinę ma tutaj padać. Jednak ludzi to nie odstrasza, może ludzie nawet nie wiedzą, że tutaj coś idzie, ale z tamtej strony szaro. Na głównej plaży, jeżeli będą Was interesować pamiątki, to oczywiście wszystko znajdziecie, ale co Wam chcę pokazać zaraz, koszulki są bardzo tanie. Tak jak w Tajlandii można kupić, to tutaj one są jeszcze tańsze. I to Wam chciałem pokazać. Takie koszulki, powiedzmy, to 100. 6,20 kosztują. Możecie sobie wybrać co chcecie, mają różne jakieś rzeczy. Oczywiście różnych kombinacji jest sporo tutaj, jakieś na ramionczkach. Jak na Boracay jesteście, to możecie się wymasować na plaży albo w jakimś tam pomieszczeniu i to są ceny aktualne. Na tej wyspie wieczorami też znajdziecie food market. Tam jak pójdziecie, to sporo owoców morza znajdziecie. Zwróciłeś uwagę, na jakiej drabinie stoi pan? Aha, to ładną drabinę sobie pan zrobił. Stolik i 2 krzesełka. Na Boracay są też sieciówki. Taka restauracja. Te ceny całkiem dobrze wyglądają. Jakieś 75 peso, pewnie jakieś małe porcje. Kurczak znowu cały 466 peso. To już trochę dużo za kurczaka, ale Tak. tutaj na przykład jakiś jest makaron za 110 jest napisane good for 2, dla 2 osób. No to ciekawe, ja zobaczę, bo mam ochotę akurat dzisiaj na makaron. A tak na Filipinach pieką kurczaki na węglach. Cały czas idziemy wzdłuż plaży i jak ktoś lubi kawę, to tutaj też macie ceny za kawę. Espresso 165, drogo. I przy plaży, jak tak sobie idziemy, nie zauważyliśmy, żeby były jakieś stoliki. Są teraz porozstawiane z hoteli jakieś stoliki, takie hotelowe po prostu i leżaki, ale tak, żeby tej kawki się na plaży usiąść i napić, no to nie ma. Przynajmniej do tej pory na tej stacji 3 nie było. Jesteśmy dalej i też jest informacja, to samo sprzedają. Tutaj teraz nie widać, ale okamerowali trochę, o tam są kamery, okamerowali te Boracay, te plaże. Tutaj jest, co to jest? Aha, można pewnie przycisk nacisnąć i policja podejdzie albo podjedzie, jak komuś się coś dzieje. Te ceny znamy, to możemy powiedzieć, ile jest drożej na wyspie. Taka butelka 80 peso drożej na wyspie. Co i tak, to jest 224 peso, to jest jakieś 13-14 zł za 750 ml rumu. Porównując do czegoś takiego, na przykład Bacardi, to jest 1016 peso, a wychodzi to w złotówkach. 63 zł. Czyli też chyba nie aż tak źle, jakby porównać z Polską. Myślę, że podobnie w Polsce. Za to mój ulubiony trunek kosztuje tutaj ponad 112 zł, 1799 peso. No to już nie tak tanio, 700 ml. Jacuś. Kawa w 7-Eleven 42, tak się zaczynają ceny, to jest 2,60 w złotówkach. Znowu tak bardzo znane piwo na Filipinach, czyli Red Horse litrowy, 163 peso kosztuje, ale co zauważyłem jeszcze,
Patrzcie na to. Jak ktoś lubi coś mocniejszego, to też jest litrowa butelka. Tamten ma 6,9%, a ten ma 10%. Walicie 2 i śpicie na leżakach. Coca-Cola, duża, ona ma 1,5 litra, 92 peso. Za to woda 1,5 litrowa kosztuje 41 peso, to jest jakieś 2,60 w złotówkach. Za to wino Merlot 695 peso, to jest jakieś 43 zł. A tak się przywozi lód do 7-Eleven. Motocykle, tutaj spory zbiornik, jest tych worków też sporo. No i taką małą taczką jedzie do sklepu. Znaleźliśmy inny sklep przy drodze, głównej drodze, już nie na deptaku i tu ceny wydają się lepsze, ale dopiero weszliśmy i sprawdzamy, ale generalnie asortyment ogromny. I co wiadomo, te 7-Eleven czy takie ekspresy, sklepy, no to są droższe. Co się okazało, że w tym sklepie właśnie nie jakimś 7-Eleven, taki litrowy Tanduay jest tańszy niż 750 ml w 7-Eleven. Bierzemy. Jak będziecie chcieli wymienić pieniądze, dolary na przykład albo euro, to szukajcie tych sklepów. Oni tutaj mają dobre kursy. Na mieście widywaliśmy takich lokalnych, którzy wymieniają. Zazwyczaj, nie mówię, że to zawsze będzie, zazwyczaj mają gorsze ceny. Przyszliśmy jeszcze na lokalny market i zobaczcie, cena za klapki. 50 peso, to jest lekko ponad 3 zł. I to, co lubię najbardziej, czyli życie lokalne, można kupić jakieś mięcho. Zaraz zobaczę, czy mają jakieś mielone. Zobaczcie, jacy otwarci ludzie. Już wam kiedyś to wspominałem, to musi być świeżo ubite mięso, żeby one mogło tutaj poleżeć, więc podejrzewam, że one było zabite dzisiaj, dlatego one tutaj jest, bo wyobraźcie sobie, że jakby te mięso miało tu 2-3 dni leżeć, no to one już po pierwszym dniu by śmierdziało, bo tutaj jest ciepło. Oczywiście jak wyspa, to i też ryby, ale ja potrzebuję wołowiny, a tutaj wołowiny już nie mają. Ryby też podejrzewam, że świeże. Aczkolwiek wiem, że tutaj wszyscy rybacy, którzy kiedyś pracowali, mają zakaz połowów ryb na Boracay, więc te wszystkie ryby, które tutaj są na tym markecie, one przyjeżdżają z innych wysp. Mielone mięso też robią, tylko ja potrzebuję wołowinę mieloną. Na markecie są też takie sklepy, tutaj kolega reklamuje siebie, krewetki, powiedzmy te, za 500, czyli lekko ponad 30 zł kilogram. O, albo taki krab, jak ktoś lubi owoce morza, 1400 taki krab kosztuje i z tyłu mają restaurację, na świeżo wam od razu ugotują. Albo coś takiego, małże jakieś. O, lobster, patrzcie jaki homar. Biorę jeszcze mięso mielone, kilogram, pan mi zmieli na świeżo. Będzie wystarczająco? Jeszcze trochę. Pan dołoży. Powiedziałem, żeby takie ładne uciął, więc wygląda na chude. Kolega nawet zapytał, czy umyć. Ja mówię, no to umyj. Kolega już raz zmielił, ale się pyta, czy jeszcze raz zmielić, bo dość grubo, więc ja potrzebuję trochę mniejsze. 28 zł wyszło za coś takiego, 450 peso. Do tego mięsa potrzebuję jeszcze przecier pomidorowy. Potrzebuję go sporo, więc poszukam jakichś większych opakowań. To jest dobre na Filipinach, patrzcie. Chcę kupić mleko, ale patrzę na składy, bo już się nauczyłem. Woda i mleko w proszku. Tutaj jest, to nie jest, że to jest odosobniony przypadek. Kolejne mleko, też już sprawdziłem. Inna firma, mleko. Fresh Milk, Pure Fresh Milk. I patrzcie, na pierwszym miejscu w składzie woda i mleko w proszku. Uważajcie na takie rzeczy na Filipinach. Marchewka jest droga na Filipinach, kosztuje z 12 zł za kilogram. Znowu cebula, tak, kosztuje około 9 zł za kilogram. Też drogo, tak, 150 peso. Biorę jeszcze jajka, jajko jedno kosztuje 10 peso, czyli 62 grosze wychodzi. Na Filipinach bardzo popularne są burgery. I z całego tego menu biorę takie półkurczakowe, półwarzywne, wiadomo. Nie jest to najlepszej jakości mięso, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest tani, też 6 zł kosztują 2. Jak się przysmażyły, to nie wyglądają tak źle. Do tego jakiś Kolesław, sosy teraz pani naleje. O, proszę, majonez i trochę keczupu. O, ten keczup nawet ładnie wygląda. Te burgery to dla Mariki. Wzięła sobie pastę wcześniej, ale to nie smakowało. Jak wyglądają? No taka. Całkiem. Tak. Mówisz, że to co? Że z kurczaka burger? Kurczak, Spróbujmy. 50, warzywa 50. Momo? Kolesław? Całkiem pewnie. Ładnie przed ten pierwszy gryz widzę. Głodna. Dobre? No, takie jak Filipiny to dobre. Całkiem ta mielonka, powiem wam. A my już jesteśmy w pokoju, też z tego względu, że Marika już się szykuje do zajęć, a ja biorę się za sklejanie filmu. Z plażowania dzisiaj to też nie za bardzo, bo pogoda jest dzisiaj słabiutka. My wychodzimy podobnie z pokoju, pieniądze zarobione. Mari w sumie już skończyła lekcję, piątka, idziemy je wydać. Idziemy, mamy w planie jedną rzecz. W sumie niespodziankę dla naszych znajomych. I zobaczymy, czy to wypali, bo mamy jeden pomysł w głowie i chcemy go zrealizować, ale po to właśnie teraz idziemy na market. A nasi znajomi przyjeżdżają jutro czy pojutrze? Pojutrze. Pojutrze. Pojutrze i co ciekawe, w sumie historia ciekawa, ale ja nie będę jej opowiadał, bo nie wiem, czy chcą.
jak oni kupili te bilety, także śmiesznie było, my już mieliśmy bilety, oni po prostu jakby wiedzieli, że my już jedziemy, no i nagle są, no dobra. No i fajnie, i się Fajnie, spotkamy fajnie. na tej jednej wyspie, też trochę tak poukładaliśmy sobie plan, żeby się z nimi spotkać. Tak, nie będziemy razem podróżować, ale się przetniemy. Na Boracay też są popularne bufety, tutaj jest jeden. Byliśmy zobaczyć wczoraj, jak to wygląda i na przykład na kolację, jakbyście chcieli, to kosztuje 950 peso, czyli niecałe 60 zł. Dobra opcja, można się najeść na full. Kolory piękne nam się zrobiły na tej wyspie, przez to, że deszcz padał i teraz te słońce lekko gdzieś tam się przebija, ale jak zobaczycie tam, tej wyspy kolejnej już prawie nie widać, więc ten deszcz idzie w tą stronę. No zresztą pani mówiła, że te huragany jakieś nadchodzą, więc tego deszczu pewnie tutaj nie będzie mało. No zobaczymy, ale póki co chwilę popadało i przeszło, więc może to taki tropikalny deszczyk. Nie były to łatwe zakupy, ale mamy co chcieliśmy. Może nie do końca, się nachodziliśmy, ale jest i spróbujemy coś z tego zrobić. Hello, hello. Jak będziecie chcieli się poruszać po wyspie, to nie musicie brać taksówek, tylko możecie łapać sobie takie tuk-tuki, które jeżdżą, które są licencjonowane, wsiadacie i w zależności dokąd jedziecie, płacicie jakieś grosze. Jak lubicie, patrzcie, to kolejne miejsce, takie smakołyki. Jest boczek, cały się kręci i kurczaki. Przyszliśmy z naszymi koszulkami wydrukować pewne napisy. Musimy poczekać przed sklepem, bo tutaj nieźle teraz spada i jeszcze podpytaliśmy, ile kosztują papierosy Marlboro, takie klasyczne. Wszyscy znają, 150 peso, czyli jakieś lekko ponad 9 zł. Za mleko 1-litrowe zapłaciliśmy 118 peso, to jest jakieś 7,40 zł. Wydaje mi się, że dosyć dużo. Ja tak sobie pomyślałem, mówię do pana, że dużo, u nas to w Polsce 2 by były. No właśnie. A tutaj jak pada, to pada konkretnie. Przestało padać, w sensie pada cały czas, ale już nie pada tak mocno. Patrzcie, to jest Ulala. jedna z uliczek, zalana. A my, jakiś skuter jedzie, to do połowy kół woda. A my tak, żeby przejść, bari po kostki. Tam dalej głębiej coś mi się wydaje. Jak bocian. Ale tutaj taki wiatr się zerwał, że moim zdaniem to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Może właśnie ten wiatr, który ona mówiła, dopiero przyjdzie. No właśnie. Filipińska armia na wyspie? Ciekawe. Przyszliśmy obejrzeć pokój. Tak, tam jest jeszcze balkon, ale jest mokro. 3600 kosztuje ten pokój. No nie ma innych, nie ma takich prostszych. Tu jest duże łóżko, jest telewizor, jest właśnie taki pokój dzienny do posiedzenia sobie. To ja, duże lustro. Tam jest ten balkon, jeszcze jeden. Także sporo miejsca. A tak jeszcze wygląda łazienka. Wszystko pięknie, tylko cena wysoka. Jednak ten pokój był trochę droższy, 4200, czyli 260 zł wychodzi. Idziemy zobaczyć teraz basen i jeszcze śniadanie jest do tego. O. I tak wygląda ten basen na 4. piętrze na górze. Można sobie siedzieć i podziwiać. Jest też bar, ale jednak ta cena to nas odstraszyła trochę. Mari znalazła swoją ulubioną filipińską przekąskę, czyli takie papryczki. Zobaczcie, one są zawijane w takim cieście i z serem w środku. A za taką papryczkę 20 peso, czyli to jest złoty 20. Przez to, że dzisiejszy dzień nam popsuł wszystkie plany, przez to, że nie mogliśmy wypływać, postanowiliśmy, że przyjdziemy sobie na bufet. Bufet kosztuje około 60 zł i jecie ile chcecie. Oprowadzę Was teraz szybko, co możecie dostać w tej restauracji. Jak dla mnie najlepsze, co może być, to steki robione tam na grillu, na świeżo. Do tego są sosy z takimi ziemniakami tłuczonymi, pire. Są jakieś dodatki, ale mnie na razie to nie interesuje. Tutaj przejdę obok pana, są szaszłyki, jakbyście chcieli popróbować sobie szaszłyki. Coś na głębokim oleju, to też jest przepyszne. Ta wieprzowina ma chrupiącą skórkę, więc ona jest najlepsza. Jest też ryba, są jakieś owoce morza i tutaj też jakieś owoce morza, muszle. Tutaj jest jakaś wołowina, żeberka widzę. Pachnie ładnie. Tutaj, co to jest? Coś z wieprzowiny. Tutaj kurczak. Tutaj też chyba kurczaki w takiej panierce, są i warzywa, makarony, ziemniaki w talarkach w takiej śmietanie. Tutaj znowu jakiś ryż albo kasza, ryż i zupa. Zupa z pieczarek i jakieś pieczywo. Tutaj widzę, że jest stacja z tempurą, czyli jakieś owoce morza są panierowane i smażone na głębokim oleju. Tutaj też widzę takie przekąski. Jest też sekcja z pizzami, kanapeczki, małe burgery. Stacja z pastą. Wybieracie sobie dodatki tutaj, jakie chcecie i zrobią Wam
na świeżo jakąś pastę. Widzę, że jakiś kremowy sos mają i spaghetti bolognese. Tutaj znowu Wam wykombinują jakąś zupę, tak, wybieracie sobie dodatki i coś Wam tutaj skomponują. Są jakieś parowańce, o, Pan już mi tutaj zamknie, ale dobrze. Zaraz zobaczymy dalej, co my tutaj mamy. Tutaj też jakieś pierożki filipińskie, tutaj tak samo. Są jakieś takie przekąski też, jakieś naleśniczki, desery, owoce, o, więcej deserów dla miłośników słodyczy, to tutaj znajdziecie coś dla siebie. Tutaj były te bemarowe rzeczy, tutaj znowu meksykańska stacja, możecie sobie skomponować jakieś tacosy. Tutaj są jakieś kieliszki, też nie wiem co to jest, jakiś, no coś tam, jakaś przekąska, sery, wędliny. Tutaj też można sobie nakładać, można zrobić sobie sałatkę i też z drugiej strony. A z drugiej strony są orzeszki, jakieś przekąski, jest też sushi. No, dość spory wybór tego sushi, a tutaj też jakieś przekąski, jeszcze nie wiem co, jakieś Filipino Tapas Station, czyli pewnie też można sobie coś skomponować. Mari jak skromnie i też zaczyna od steka, tak jak ja to lubię. Smacznego, moja droga, mam nadzieję, że będziesz miała super wieczór i super kolację. A co jeszcze? Widzicie, tutaj u nas takie trunki są na stole, to nie jest wliczone w cenę. A jak chcecie nielimitowane drinki, czyli piwo, wino białe, czerwone, jeszcze jakieś tam Pepsi, takie słodkie napoje, no to musicie dopłacić 250 peso na osobę, czyli po 15 zł. Mój pierwszy talerz to oczywiście stek z tymi ziemniakami, do tego jest pieprzowy sos. Uwielbiam. Od razu Wam pokażę, wziąłem sobie też żeberka. Przepyszne są te żeberka, rozpływają się w ustach. Już Wam pokazuję, co jeszcze sobie wziąłem. Wspomniałem Wam o tej wieprzowinie. Ta skórka, to jest mistrzostwo świata. O nie, ta akurat nie jest. Wczoraj była pyszna. Ja nawet sama spróbowałam i po prostu taka Nie jest chrupiąca. chrupiąca. Nie jest tak mocno chrupiąca. U Marcina mięso, za to u mnie zupa, krem z pieczarek, no i trochę sushi, a tutaj mam taką jakby zapiekankę z bekonem przekładaną z serem. U mnie drugi talerz. Prawie że to samo, jedynie to są te ziemniaczki w takim kremowym sosie. Mało soli. I taki kotlecik wieprzowy, trochę jak mielony w jakimś sosie z cebulą. Piękny nam się wieczór zrobił, czekamy teraz na uderzenie tej burzy, to już nie huragan, tylko będzie po prostu padać i wiać, z tego co wiemy. Podobno nazywa się to burza depresyjna. To takie słownictwo trochę meteorologiczne. Dokładnie. Brawo, Marcinku! No, widzisz, troszeczkę tak. A teraz idziemy już do pokoju, byliśmy jeszcze w 7-Eleven. Tutaj mamy jeszcze co nieco w takiej papierowej torbie, bo oni używają teraz papierowe torby tutaj. Mari? Tak. Wszystko na Filipinach właśnie pakują, nieważne jakie zakupy zrobicie. Mi się to kojarzy ze Stanami, ale nie wiem, czy to... Też mi się kojarzą Tak? takie torby ze Stanami. I tylko, nie ma to żadnego uchwytu, nie ma nic. Ostatnio jak byliśmy w sklepie, robiliśmy większe zakupy, to dała nam to wszystko takie opakowania. Ja mówię, jak to nieść teraz do domu? Wszystko pod pachą. A wystarczy coś takiego z lodówki, zaraz papier miękki i się Tak. rozwala. No, wodę wzięliśmy wtedy do plecaka i to wszystko nam się roztegowało. Wracamy teraz już do domu, bierzemy się za robotę, sklejanie filmów. No. Czas był na relaks, teraz czas na pracę. To już wszystko, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku i jak macie ochotę, możecie nakarmić też nasze algorytmy kciukiem w górę albo w dół, komentarzem i jak jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcamy do subskrypcji. Jeszcze raz trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!